Audi S4 można już w pewien sposób nazwać legendą. Przede wszystkim ze względu na pierwszą S4, która miała słynny silnik 2.7 biturbo. Potem ta V6 stała się V8 i było jeszcze lepiej 4.2 i kolejna też miała V8. Potem Audi zeszło trochę niżej do V6 3.0 i tam mieliśmy już tylko 6 cylindrów. Nadal mamy 6 cylindrów w najnowszej generacji. Tyle, że z dieslem. Audi S4 z dieslem. Używane. I wyjątkowo nie będę otwierał bramy, a mój kierowca nie będzie wyjeżdżał, tylko ja wejdę do niego, bo tu jest epsko zimno dzisiaj. Chodź, tu jest cieplej. Właśnie. Chodź, chodź. O, chodź. Partnerem materiału jest Audi Select Plus. Sprawdzone samochody używane, dostępne wyłącznie u autoryzowanych dealerów marki. Z gwarancją, pewnym przebiegiem i pochodzeniem. Szczegóły programu znajdziecie w linku znajdującym się w opisie odcinka. Zacznijmy od tego, że ta generacja A4 o oznaczeniu B9 nie jest najmłodsza, bo to zadebiutowała w 2015 roku. Ale Audi przy okazji liftingu w 2019 naprawdę w cholerę elementów w nim wymieniło. O ile zawsze to są jakieś tam macanki, podmalowanie oczu i założenie nowych kolczyków, tak tutaj nowe są nawet panele, takie jak błotniki, drzwi, maska, zderzaki, oczywiście reflektory przednie, tylne lampy, bardzo dużo tu zmieniono. Zmian dużo było również, jeżeli chodzi o technologię wewnętrzną. Ale najwięcej zmian było pod maską, bo o ile pomiędzy 2015 i 2019 rokiem S4 miała silnik benzynowy 3.0 TFSI, to w ramach liftingu zmieniono go na diesla. A dlaczego go zmieniono na diesla? Ano dlatego, że tamta V6 3.0 TFSI nie spełniała norm emisji spalin, więc zamieniono ją na diesla po to, żeby też CO2 troszkę oszczędzać. Natomiast V6 nadal po liftingu, ta benzynowa, jest oferowana w wersji S4, ale tylko na rynkach poza Europą, czyli między innymi w Stanach Zjednoczonych. Co, Piotrusiu, sądzisz o tym dieslu? Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że jeżeli chodzi o dane techniczne, to mamy tutaj już 341 koni i 700 Nm. To naprawdę abstrakcyjna liczba. Przyspieszenie do setki 4,8 sekundy, bo samochód jest przecież dosyć lekki. Prawdziwy napęd quattro. Skrzynię ZF-a, tą 8 HP, tylko oczywiście z oprogramowaniem Audi. I dodatkowo, co jest w zasadzie najistotniejsze, jest to już układ mild hybrid na 48V instalacji opalnej. Zgadza się. Słuchaj, to jest diesel... Zgadza się. Ja uwielbiam, jak ty mi przyznajesz rację. Jak się nie Ale nie zawsze. Nie zawsze. Widzisz, to kiedy ja ci nie przyznaję, to jak moja wycina. nauczycielka w szkole. Zgadza się, bąk, siadaj 2. To mamy diesla trzeciej generacji Audi. Dużo o nim nie za bardzo mogę powiedzieć, dlatego że to jest świeża jednostka. To jest niedawny silnik, więc takich dużych tutaj jakichś napraw w tych samochodach jeszcze nie ma. Nie psuje ale się. Ale na czymś bazuje? Jak rozumiem, bazuje na 3-litrowym dieslu. To jest V-ka, jak zwykle, tak jak powiedziałeś. Druga generacja troszeczkę gorsza. Wiadomo, oni musieli kilka rzeczy poprawić. Poprawili przede wszystkim. Były tam jakieś modele, w których niskie ciśnienie oleju na biegu jałowym, one się przecierały. Nie było to wprawdzie w modelach niższych, czyli w A4, ale w A6 i w Q7, Q5 bodajże też się zdarzały takie przypadki, że się te silniki przycierały. Nie jest głośno w internecie, więc sobie widzowie na pewno poczytają trochę o tych silnikach. No i to, co mówiliśmy i rozmawiamy, ekologia, czyli DPF, turbiny potrafią się w tych samochodach uszkadzać. Jest tutaj jedna turbina, taka mechaniczna, natomiast oprócz tego dzięki 48V instalacji mamy tutaj sprężarkę elektryczną, czyli te 48V ją napędza i dzięki temu podobno ten moment jest dostępny w zasadzie od momentu, kiedy wciskasz nogę w podłogę, to już ta sprężarka elektryczna się załącza i dzięki temu nie ma w ogóle efektu turbodziury, a potem już zaczyna sobie pracować normalna sprężarka. Mechaniczna Pytanie, pompuje. co z tymi mild hybridami? Bo w zasadzie już każde auto teraz nowe, które kupujesz, nieważne czy to jest kompakt, czy to jest auto miejskie, czy to jest mały silnik, czy to jest duży silnik, stosuje się je i w 3-cylindrowych jednostkach, i w 8-cylindrowych. Po prostu mild hybrid opanował w zasadzie gałąź silników spalinowych i diesla i benzyn. Czy należy się tego bać? Nie, moim zdaniem się nie należy bać. To są generalnie proste układy.
na chwilę obecną bezawaryjne, tutaj się nic nie dzieje, one są generalnie bezobsługowe, także myślę, że spokojnie możemy tutaj takie auto z takim systemem wybrać. Nawet używane już, tak? Nawet używane. A lepiej w takim razie, bo my od dawna mamy systemy start-stop. Jak wprowadzano te systemy start-stop do samochodów, to mówiliśmy, Boże, przecież to zarąbie silnik, zarąbie rozrusznik i w ogóle. To jest Okazało się, inaczej, że to jest... zupełnie, Łukasz, inaczej realizowane, to jest wspomagane. Ten system start-stop zupełnie inaczej w tym momencie pracuje. No nie jest takie zażynanie się silnika, że on non-stop odpala, wiesz, non-stop gasi. Rozrusznik troszeczkę innej generacji. Jest na pewno dużo bardziej poprawiony i radość z jazdy takim samochodem na pewno jest zupełnie inna niż takim typowym samochodem z układem start-stop. Woli ścisłości, ten Mild Hybrid tutaj, on ma bateryjkę, która ma 0,5 kWh tylko pojemności, więc jest malutka i lekka, a oprócz tego ma jeszcze, znaczy nawet nie jest podana moc silnika, ale wnioskuję, że to jest 8 kW ten silnik elektryczny, ma czyli tam 11-12 koni mechanicznych, bo taką ma moc odzysku z rekuperacji. Oczywiście nie mamy tutaj wersji podstawowej Audi S4, choćby mamy ten piękny pakiet Black cały, który tutaj jest. W standardzie były srebrne elementy, mamy bardzo ładną felgę, ona chyba akurat jest seryjna i to jest 19, też w bardzo ładnym kolorze, takim tytanowym. Mamy czarne lusterka, srebrne w S-kach zazwyczaj występują, jeżeli w standardzie. No i pełen czarny tył, jedynie pozostały ze srebrnych elementów końcówki układu wydechowego. I to jest akurat tutaj dla tego modelu specyficzne, że ten wydech jest prawdziwy, to znaczy jest wyprowadzony tutaj w tych końcówkach i w tych rurach, bo czy w S7, czy w S6 niestety były to fejki, to było zasklepione tutaj jedna i druga rura, jedna i druga końcówka, a rura była poprowadzona od dołu. Ja, szczerze mówiąc, S-ki bardzo lubię stylistycznie. Jeżeli chodzi o RS-ki, one są już takie bardziej brutalne, widać po nich tego sportowego ducha. Tutaj w S-kach jest więcej sportowych akcencików, takich właśnie jak podwójny układ wydechowy z podwójnymi końcówkami, ale na przykład taka listewka, no i ten pakiet Black w tym wypadku akurat przy czarnym samochodzie też naprawdę robi robotę, bo każde oznaczenie, każdy emblemacik jest czarny. I S-ka też zawsze była takim kompromisem pomiędzy kosztami eksploatacji samego samochodu, a jednak sportowymi osiągami, bo nawet jak miała ten 4.2 silnik, to już miała 340 koni i w zasadzie ta moc się nie zmieniła, nie? Nawet ten silnik 2.7 biturbo, który był w pierwszej generacji, a nawet ta poprzednia, która miała silnik 3.0 TFSI V6, tak, nie? To też było takie właśnie połączenie sportowych osiągów z niskimi kosztami eksploatacji, a dzisiaj tylko ją można kupić na przykład w sedanie, a RS4 już nie ma. Tylko kombi. Jest tylko kombi. Weź znajdź przycisk, ja przyniosę walizki. Bo teraz test praktyczności. Ja bym wolał oczywiście takie auto w Avancie, ale niestety akurat w Select Plusie takiego nie mieli. Od razu, proszę bardzo. Cenę od razu podajemy. 2022 rok, 341 koni mechanicznych, 19 992. No dobra, karoseria dzisiaj przebije 20 000 km tym samochodem. Taka prawda. Rampy przednie LED, wirtualny kokpit, MMI Navigation, dobra, to będziemy sprzedać. 289 900 z karoserią macie rabat. Przychodzicie, mówicie, jesteście od karoserii, dostajecie cenę 289 900. Dziękuję bardzo. Jedziemy. O! To panie kochany, jak na Zdziwiony? No, żebyś wiedział. No? Jak na sedana, dwie walizki obok siebie, tak? Te duże. Petarda. Jeszcze zobacz, ile tutaj masz miejsca na miękkie torby, na plecaki. A masz tutaj, jeszcze, zobacz, schoweczek masz jeden. Tu, to jeszcze zaraz Ci wymierzę. Raz, dwa, trzy. I tak, jeszcze by Ci weszła kabinóweczka bez problemu. A, myślałem, że to liczysz na te kartoniki wina. A nie, więc jest naprawdę spoko. A jeszcze ciekaw jestem, może nie. Może nie. No niewiele brakuje. Myślę, że jak ktoś by sobie dobrze dopasował tutaj i dobrał walizki, to by mógł powalczyć o to, żeby 3 takie, albo może nawet 4 wsadzić w ten sposób. No zobacz. Nie będziemy ich niż... A ciekawe, czy ma AdBlue. Patrz, jest już nawet, rozumiesz, koreczek jest od AdBlue. Każdy diesel będzie miał teraz już AdBlue. Dobra, proszę bardzo. Wsiadasz Ty teraz tutaj. Ja patrzę, jak się ustawiasz. Ty tutaj, ja z tyłu. Nie ma dramatu. Szczerze mówiąc, to A4, S4 zapamiętałem jako ciaśniejsze samochody z tyłu. Nie pamiętam, bo my Avanta testowaliśmy. Weźcie sobie tutaj, kliknijcie i obejrzyjcie. Tam była jakiegoś Avanta z normalnym zupełnie silnikiem. I kurde, nie zapamiętałem, żeby miała tyle miejsca na nogi. Powiem Ci tak, siedzę nisko, rzeczywiście. I tutaj te uda są dosyć wysoko i nie mam takiej idealnej jak w SUV-ie pozycji. Nad głową tego miejsca jest znacznie mniej, faktycznie, ale na nogi to jestem zaskoczony. Ale weź jedną rzecz pod uwagę, że mamy tutaj fotele sport.
One są cieńsze? O co One chodzi? są cieńsze, są bardziej wyprofilowane i myślę, że przez to też masz tam więcej miejsca na nogi. Okej, no nawet 2 cm przy moich nogach takiego miejsca to rzeczywiście robi robi robotę. robotę. Siedzenia kanapa zielona w proporcjach 60:40. Ale my tak nie lubimy, my lubimy jak jest 40, 20, 40. No żartuję sobie, w Avancie to byśmy zwracali na to uwagę. W sedanie to już jest trochę mniej istotne, szczególnie tego pokroju. Natomiast jak my tu mamy? Kurna, kłamałem. 40, 20, 40 jednak, zobaczcie. Jakie praktyczne rozwiązanie. My to jednak lubimy tego typu rzeczy. I jeszcze można to zablokować tak, że się nie złoży. Więc bardzo przyzwoite i sofiksy dobrze widoczne, tylko oczywiście potem będzie się to poniewierało. Nie ma tu żadnej siateczki, to szkoda, bo dziecior sobie niczego nie włoży, ale za to dziecior będzie mógł się zasłonić, ponieważ jest firana w oknie. Nawiew, 3-strefowa klimatyzacja, w sensie takim 3-strefowa, że tutaj tylko ustalasz sobie temperaturę i manualnie możesz zamykać albo otwierać obieg. 2 gniazda USB zwykłe, co ciekawe, po liftingu jeszcze było i 1 gniazdo zapalniczki. Wykonanie jest bardzo przyzwoite, tak bym powiedział. To jest wszystko miękkie, tu jest miękkie, tu jest miękkie. Bardzo ładne, szczotkowana ta stal. To samo tutaj, jeżeli chodzi o ten Amelinium. To jest amelinium, tego się nie pomaluje, jest dlatego Amelinowe. Otwór drzwiowy, nie za duży, nie za szeroki, no ale to tylko aż sedan segmentu D. Dobra, to ty za fajerę i jedziemy, nie? Ale zanim pojedziemy, to jeszcze posłuchajcie tego. Nie brzmi jak diesel, co? Ale to nie zasługa samego silnika, bo ten jak otworzycie, to wydaje z siebie klekocik, ale oprócz tego, że mamy silnik, który pracuje, to jest jeszcze głośnik, który emituje dźwięk nawet bardziej V8 niż V6, ale przyznać trzeba, w tym samochodzie silnik jest z przodu. Ja tylko tam patrzał, gdzie to tak. Ale ładnie to ukryli. Bardzo nie? fajnie. Zrobili to na Bardzo głośnikach, fajnie. co prawda oczywiście i na wydechu, bo wydech ładnie burczy. Jest tu głośnik schowany z tyłu. Ale tutaj jest też w komorze silnika, ponieważ Tak, on ale emituje też taki jest z tyłu. dźwięk V8, ale zrobione jest to w taki sposób, że nie czuć tej sztuczności tego. Tak. Przynajmniej na razie jak stoimy. Zobaczymy jak będzie podczas jazdy. Skoro to diesel, to od razu robimy reset komputera pokładowego. Ja nie rozumiem, dlaczego ja zawsze tobie to robię na kierownicy. Ja muszę być skupiony na prowadzeniu. Dobrze, okay. Czyli ty, rozumiem, wyznajesz zasadę, że zawsze 2 ręce na kierownicy. Tak, Oczywiście. zawsze. Za 15, Nawet jak, trzecia, ewentualnie za 10 dni. nawet przycisków na kierownicy nie obsługujesz. Okay. Nie. Ale super brzmi ten silnik. Naprawdę. Ciekaw jestem tylko, czy można na przykład wyłączyć gdzieś, bo teraz jedziemy... a jak pojedziemy w efficiency? Zobacz. Nie ma. Nie, już nie ma tego. Nie ma tego dźwięku. Ale to jest super, bo czasami on może Ci się wydać irytująco. No nie każdy lubi. Fakt, że on nie zmienia pewnie niczego w wydechu, nie otwiera klapek, nie zamyka, tylko jest to wydawany dźwięk dźwięk ze zwykłego głośnika, to chciałem powiedzieć. Niemniej S4 od A4, poza tym, że ma ten silnik tutaj taki inny, różni się jeszcze paroma innymi rzeczami. Na przykład sportowe zawieszenie 23 mm niżej jest zawieszona. Można jeszcze sobie adaptacyjne dodatkowo dokupić. Tutaj w tym egzemplarzu chyba nie mamy, z tego co wiem, a to łatwo sprawdzić, bo wyjdziemy sobie w indywidual i będziemy wiedzieli, czy można je dostroić. Napęd, układ kierowniczy, dźwięk silnika. Nie ma. Więc jak widać nie ma tego adaptacyjnego zawieszenia, ale tylko to seryjne, sportowe, obniżone 23 mm. No i napęd quattro, a czwórek tutaj się różni, bo tutaj już jest napęd quattro, no, taki prawdziwy, gdzie może chyba tam od 10% na przodzie do 90% na tyle, albo wręcz odwrotnie, chyba tam 20-30% na przodzie i na tyle do 70-80%. Tak, łącznie z tym, że może tak rozłączyć moc, że przeniesie 100% na jedno koło tylne. Bo z tyłu można mieć sportowy mechanizm różnicowy i tam rzeczywiście też są sprzęgiełka i one prawe albo lewe koło, nie? No dobrze, a generalnie ta B9, jeżeli chodzi o Audi A4, S4, nawet RS4, to udany model mechanicznie, jeżeli chodzi o silniki, skrzynie biegów, zawieszenia, wszystkie podzespoły mechaniczne? Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o układy przeniesienia napędu, czyli skrzynię, no to wiadomo, ZF-owska skrzynia. No ale akurat tutaj, u nas, bo jeszcze oni stosowali przecież tą 7-biegową dwusprzęgłówkę. Tak.
ale one się nie psują. To już się skończyła ta era, żeby te skrzynie tak padały jak muchy. Wiadomo, że jeżeli tam coś jest dłubane przy mocy i przy tych jakichś tam chipach i tak dalej, może to jakoś wpłynąć na tą skrzynię biegów. Natomiast jeżeli wymieniamy oleje według tutaj danych producenta, czyli co 60, 80, 90 tysięcy, zależnie od którego, o którym napędzie rozmawiamy, no to myślę, że to są bezawaryjne jednostki, które jeżdżą bezproblemowo. Zawieszeniowo, no to tak samo, no to jest zwykła A4. To zawieszenie nie zmieniło się od momentu chyba, bym powiedział tutaj B6, B6 już właściwie, nie? Tak? Tak, no bo to jest wielowahaczowe zawieszenie. No wiadomo, że tam konstrukcyjnie może tam, wiesz, grubszy wahacz, cieńsza tulejka i tak dalej, nie? Padają czasami. Natomiast tutaj, filozofia konstruowania tego jest taka sama. jest taka sama. Padają tutaj czasami przy większych przebiegach, No, w czuć, że przednich sztywniejszy. wahaczach, w tak zwanych bananach, czyli tych takich drążkach reakcyjnych, tuleje. I producent tutaj mówi, że możemy taką tuleję wymienić raz. A potem cały wahacz? A potem niestety cały wahacz, to dlatego, że jeżeli wciskasz tą tuleję w tak zwaną, w ten aluminiowy korpus, No to jeszcze on może dodatkowo go możesz go w ten sposób, wiesz, rozszerzyć, prawda, no i ta druga tuleja, gdybyś chciał ją wymienić, no to może, nie wiem, nie ale zachować no, się, wiesz. patrz co zrobimy. 20 tysięcy kilometrów przekroczymy za 2 kilometry. O! Jedź, musimy to uwiecznić i z tej okazji macie dodatkowe 5 tysięcy rabatu. No bo ma większy przebieg. No bo ma większy przebieg, już powyżej 20 tysięcy. Więc piątala jeszcze urywamy, macie furę za 285 tysięcy. A wyobraź sobie, że specka tego samochodu jest na 450 tysięcy złotych. Gdybyś dzisiaj chciał tak go skonfigurować, to 450 złotych. Srogo. Srogo, naprawdę srogo. Srogo to moim zdaniem to już można się pokusić o RS4 wtedy, nie? I Wagancie. No, myślę, Natomiast że 280 parę tysięcy złotych z auto, które jest nowe. Tutaj nie masz śladów najmniejszego zużycia gdziekolwiek. Ani na fotelu, ani na tapicerce, na lakierze tam z przodu trochę, o tym już rozmawialiśmy. Ależ on ma przyjemny ten moment. Bardzo lubię te Fajny. auta za ten moment, co? No zobacz, no jedziesz... Ja delikatnie pedał wcisnąłem, a ten samochód pięknie zaczął I przyspieszać. ta skrzynia 120 na godzinę i 1500 Nm. I teraz, kochany, poproszę Cię 120 właśnie tak, żebyś jechał sobie. Proszę. I zobaczymy, jakie będzie miało zużycie paliwa takie średnie z dłuższego dystansu, bo mamy do przejechania jakieś 15 km na pomiar prędkości. A czy przyspieszenia, przepraszam. Pomiaru prędkości nie będziemy robili. 250 na godzinę, powiedzieć możemy. Wracając do tych kwestii mechanicznych. Quattro. W A4, S4, RS4 są trochę różne rodzaje tego Quattro. Jest Quattro Ultra, jest Quattro to takie prawdziwe. Newralgiczny punkt samochodu, czy tam też nic się nie dzieje? Nic się nie dzieje, jeżeli wymieniasz olej na czas, to też się nic nie dzieje. Jak często ten olej Co wymieniać? 30 tysięcy bym sugerował tutaj wymieniać olej. Poza tym tutaj jest troszeczkę inna konstrukcja, bo to nie jest typowy Torsen czy typowy Haldex. To jest troszeczkę konstrukcja zmieniona, rozszerzona przez Audi. Ale jak to inna konstrukcja? Co tutaj jeszcze jest innego oprócz tego sportowego mechanizmu różnicowego? Wiesz co, oni to rozbudowali system, ten tylny dyferencjał w ten sposób, że masz na każdą półoś masz jeszcze sprzęgło dodatkowe. Czyli są z tyłu jeszcze na dywsze 2 dodatkowe sprzęgła, które po prostu mogą rozłączyć moment obrotowy, prawda? Także, Całkowicie, tak? Całkowicie, no tak jak przekazując po prostu moment obrotowy na jedno koło, tak? Znaczy nie jest całkowicie, no bo przód też mamy napędzany, prawda? Ja mówię Okej. po prostu o Ale co tylnej to ma osi. ułatwiać? Czyli nie mamy tutaj tej opcji drift modu, nie? To nie jest ta... Tak, ta, nie, bo ta to jest opcja. na przykład w Audi RS3, gdzie tam w ogóle jest zbudowane tam na Haldexie tak naprawdę Tak. i tylko z tych 50% mocy na tyle możesz skorzystać, a przód jest odłączony niejako. Zgadza się. Natomiast to na chwilę obecną nie jest awaryjne, bo to nie tyczy się tylko tego modelu, to już było w poprzedniej wersji Audi A4. Zaczynało, właściwie to było w Audi A5 pierwszej się pojawiło, także no to już troszeczkę na rynku jest, no i to no nie psuje się, tak? Nie jest jakieś mega awaryjne i że musisz o tym gdzieś tam w głowie pamiętać, że no kupując taki samochód pewnie się to popsuje. No nie. Jakby nie patrzeć, w skrzyni zmieniać olej, Tak, no jak w każdym w samochodzie. dyfrach zmieniać olej Oczywiście, że tak. i częściej zmieniać olej w silniku. Jak często Tak. tutaj są... Interwały Audi mówią interwały? oczywiście co 30 tysięcy bądź 2 lata, ja bym je skrócił przynajmniej o połowę. Czyli co rok i 15. Co rok 15 tysięcy i wtedy mamy... Twoim zdaniem 340 koni z takiego silnika, no to mimo wszystko 3 litry, nie? Czyli z litra otrzymujemy tutaj ponad 100 koni mechanicznych, 113. To dużo? Nie jest wyżyłowany, nie można powiedzieć, że jest wyżyłowany, czy właśnie można powiedzieć, że jest wyżyłowany? Według mnie nie. I myślę, że on tutaj jeszcze ma dosyć duży zapas, który moglibyśmy tutaj mu dołożyć.
Zapas czego? Mocy? No zapas mocy, zapas momentu, wiesz, mamy tutaj 700 Nm momentu obrotowego. Myślę, że spokojnie tutaj 70, 80, może 100, jakby Dolby Tuner był. No, jakbyś dobrze jechał 120, to byśmy może sprawdzili to zużycie paliwa przy 120, bo jak przyjedziesz 106, to nie sprawdzimy zużycia Zobacz, paliwa. podpowiada mi, że to jest 90. Widzisz? Kolejny Ale to samochód kłamie. bez aktualizacji. Jeżeli chodzi o wnętrze, to tutaj podczas faceliftingu trochę mniej się zmieniło niż na zewnątrz. Za to dołożono jedną rzecz i było to pierwsze Audi z tą rzeczą. Aktualizację niektórych funkcji samochodu dopiero po jego zakupie. Czyli na przykład phonebox. Miałeś go hardware'owo w samochodzie, ale żeby go uruchomić, powiedzmy nie zamówiłeś sobie tego w specyfikacji, no to dopiero potem ich prosiłeś, no jednak ja bym chciał mieć tego phoneboxa. Albo właśnie interfejs ten Apple CarPlay i Android Auto. Też było tak, że jak nie zamówiłeś w salonie, to oni pozwalali na to, żeby to wgrać. Pierwszy miesiąc można było wziąć próbnie. Jak się zdecydowałeś, to można było wziąć potem abonament na rok albo dożywotnio sobie wykupić i miałeś wtedy możliwość podłączenia telefonu. I uważam, że to jest akurat bardzo fajne rozwiązanie. Wiesz, no, hardware'owo auto przygotowane do tego, nie? Tak. Nie musisz zmieniać jakichś sterowników, jakichś innych elementów, bawić się kosztów, tylko po prostu dzwonisz, robią. Zaskakujące zużycie paliwa, powiedziałbym, jak na niewielki samochód i silnik diesla. Albo, kurna, wjeżdżamy pod górę, albo, i to też jest całkiem prawdopodobne i możliwe, jedziemy pod ten cholerny duży wiatr dzisiaj, więc będziemy musieli to jeszcze zweryfikować, jak będziemy wracali. Padać zaczęło? To świetnie wróży pomiarowi przyspieszenia od 0 do 100, szczególnie, że mamy letnie opony, a jest 5,5 stopnia. 4,8 do setki. I wyobraź sobie, że ta wersja amerykańska, czyli 3.0 TFSI, która jest w S4, robi w dokładnie takim samym czasie. No dobra, jest o 1/10 sekundy szybsza, czyli 4,7. Mamy... pospieszmy się, gdyż zaczyna padać i zaraz jak będzie mokry asfalt, to już w ogóle nie zrobimy. Dobra, gotowy. On naprawdę świetnie brzmi. 5,2. 3 dorosłe osoby na pokładzie plus, no nie pełen zbiornik paliwa, ale 3 chłopów na pokładzie. Normalnie samochód do setki mierzy się też z połową zbiornika paliwa i z jednym kierowcą, który waży 75 kg. Fajnie to jedzie. Fajnie jedzie, fajnie brzmi, naprawdę. Widzę, że też ma przełożenie takiego układu kierowniczego, że tylko 1,5 obrotu do położenia skrajnego z centrum. Dobra, to jeszcze raz. Dźwięk mi się podoba. Uwaga. Dopiero w tym wyższym zakresie obrotów słyszysz, że to jest diesel, tam od 3,5-4 tysięcy. A tak to petarda. Ja pitole. 4,88. Ty, jak to chodzi fajnie. 4,88. 3 chłopów w środku. Zajebiste. Myślę, że, bo on też delikatnie zrywa na samym początku. Mega sprawny układ ten napędu na 4 koła. Tak. Letnia opona, 5 stopni na zewnątrz. Deszcz pada? Mrzy. No jeszcze nie pada. No, mrzy. Troszkę tam, wiesz. No wow. Jestem, powiem Ci, że tak, pierwsze auto w używanych, które robimy i że ja zrobiłem takie wow, że wysiadaj za kierownicy. No co ja zrobię? No jeździłem S4, a tutaj się okazuje, że już nawet z perspektywy pasażera ten samochód. Tak, bo zawsze odczucia są inne jako pasażera, a innego jako kierujący. Teraz prawda? Ja go sprawdzę po swojemu. No to lubimy najbardziej w tej robocie. Zaskakujące samochody, tak a tym nigdy nie jeździłem. Wiesz, tak jak byłem sceptycznie nastawiony na tego diesla, no, to zrobił na mnie naprawdę pozytywne wrażenie. Przyjemnie pracujący ten układ kierowniczy chodzi zdecydowanie bardziej w kierunku A4 niż RS4, gdzie już czujesz tę sztywność tej przedniej osi ze względu na jej szerszy rozstaw kół, inne stabilizatory, inne to zawieszenie dużo sztywniejsze. Natomiast to mi akurat nie przeszkadza, bo ja lubię auta, które są szybkie, ale nie męczą Cię w codziennym użytkowaniu. Nie męczą uszu, nie męczą rąk, nie męczą tyłka. Tak, no bo wiesz, na dłuższą perspektywę jedziesz, jest twarde zawieszenie, głośny wydech. No, zużycie paliwa wysokie. Paliwa to może męczyć. No naprawdę jest ten głośnik, tak jak zazwyczaj BM-ką jeździliśmy ostatnią, testowaliśmy X5M. Tu możecie sobie kliknąć i obejrzeć, jeżeli chcecie materiał. No i tam w wyższym zakresie obrotów ten dźwięk silnika, choć tam jest prawdziwe V8 i to benzynowe, po prostu był drażniący. Czułeś taki syntetyczny dźwięk po prostu, nie? Jak z gry komputerowej. I to nie było fajne. A tu jest
odwrotnie, czyli masz diesla, który jest klekotem, a jednocześnie świetnie go ten głośnik maskuje. Chyba mu nie sprawdzimy jednak tego spalania. Sprawdzimy. No przepięknie się zbiera. To właśnie dokładnie takie powinno być auto w długie podróże. Takie, że w momencie takim, kiedy chcesz kogoś wyprzedzić, to delikatnie muskasz pedał gazu i go wyprzedzasz, a nie się zastanawia samochód, redukuje skrzynia i tak dalej. Dobra, to go resetuję i zobaczymy w takim razie, jak to będzie z tym zużyciem paliwa. Dla mnie, jak dla chłopa, mogłoby tu być troszkę więcej tylko miejsca. Nie mówię od miejscem nad głową, bo jest ok, ale tutaj mnie troszkę ogranicza. Tak wiesz, na te ramiona jakbym miał mniej miejsca, się czuję. Wolałbym gabaryt A6 na przykład i A6 z tym silnikiem występowała. A czy nie dokładnie z tym, bo tam było 3.0 biturbo na podwójnej turbosprężarce, ale też 340 koni. Tutaj jedną z turbosprężarek zastąpiono tą sprężarką elektryczną. Jak to biturbo się sprawowało w tej A6? Generalnie jeździło, tam nie było też jakichś tam dużych problemów z tymi samochodami. Wiesz, ten silnik diesla drugiej generacji, on został troszeczkę bardziej poprawiony niż tej pierwszej generacji, a tu mamy już trzeciej generacji, czyli kolejny krok, gdzie oni poprawili trochę te silniki, nie? Więc to nie jest jakaś tam bolączka, jakaś, nie wiem, że turbina musi się popsuć, że coś. Wiadomo, jeżeli jeździmy tym samochodem w długich dystansach, tak? Czyli to, co cały czas powtarzamy to. Dieslem jedziesz w długiej trasie, no to on się wtedy nie męczy. Nie zabija Ci się DPF, nie działają te wszystkie systemy. Także wybór takiego 3-litrowego diesla, myślę, że nie jest tutaj jakimś, wiesz, złym wyborem, tak? Czyli rozumiem, dołożona jedna turbosprężarka, a reszta osprzętu taka sama i nie ma czego się obawiać. Chyba że prędkości zbyt wysokich i mandatów w związku z tym związanych. Czyli teraz mamy powiedzmy 6, przed chwilą tam mieliśmy 6,3, tak? 6,3. No jeszcze poczekajmy, bo to jeszcze krótki dystans. Musimy dojechać dokładnie ten dystans, gdzie go resetowaliśmy i będziemy wtedy wiedzieli. Wyciągniemy sobie dychę. 9,7 dokładnie, bo jak zjeżdżałeś, to patrzyłem na komputer pokładowy. Zaraz wyjmiesz kalkulator, będziesz liczył. Ktoś powie, dajcie spokój, 280 000 złotych za Audi A4, czy tam 290 000 złotych. Lepiej już kupić sobie Audi A6, ale z drugiej strony ja też wyznaję taką zasadę, że czasami są ludzie, którzy chcą mieć samochód mniejszy, bo nie potrzebują gabarytów A6, ale chcieliby mieć mocniejszy silnik. Bo uważam, że to jest właśnie dla nich alternatywa, a jednocześnie ekonomicznie jeździć, bo ja bardzo lubię to, co lubię i uwielbiam naprawdę w mojej Sukrze, to, że ona pomimo dużej mocy i pomimo tego, że jest szybka, jest też bardzo ekonomiczna, choć jest benzyną. No ale to jest kwestia masy, to jest kwestia tego, że to jest niski samochód, opływowy, lekki. Tutaj mamy auto, które też nie jest wielkich gabarytów, nie jest tak szybkie jak Audi RS4, ale kurna, no odwdzięcza się takim zużyciem paliwa, bo nawet jak za chwilę to zaczniemy sobie dzielić, to nam wyjdzie, zobaczysz, że w okolicach 7,5 litra paliwa spala. No, 6,5, 8 mniej więcej. Uczciwie, to byś brał, czy 3.0 TFSI? Masz do wyboru, możesz sobie ze Stanów sprowadzić benzynkę, jeżeli chcesz, albo nawet załóżmy, że dzisiaj są dostępne dwa. 3.0 TFSI, 3.0 TDI, ten, którym jedziemy. Co bierzesz? Wiesz, no to jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo wiesz, z jednej strony benzyna, tak, wiadomo, fajnie jeździ, dźwięk i tak dalej, no ale spalanie. A tutaj mamy diesla, też fajnie jeździ, ale spalanie ma mniejsze. Jednak bym chyba był tutaj bardziej skłonny ku takiemu z dieslem. No ja, jeżeli o ten samochód chodzi, zdecydowanie też. W sensie doceniam, że są samochody sportowe, które są benzynowe. Bardzo lubię na przykład BMW M340, które ma ten sam silnik, który jest u mnie w Suprze B58, który jest i względnie ekonomiczny, ale łączy to z super osiągami i fajnym brzmieniem. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje auta, które naprawdę będzie szybkie, w trasie, dynamiczne, ciche, a jednocześnie będzie bardzo ekonomiczne, to uważam, że to jest wybór idealny. 6,2 teraz. To jak weźmiesz sobie to 9,7, dodasz to do tego, to wyjdzie Ci 8 litrów. 6,2. Już policzyłem to w pamięci. To jest 16 Cię wyjdzie, no 7,95, tak jak mówię, no to 8 litrów. Niecałe. Moim zdaniem też, w sytuacjach takich, gdzie naprawdę ta pogoda będzie ustabilizowana, temperatury właściwe i ten wiatr nie będzie zaburzał w ogóle aerodynamiki tego auta, to będzie to bardziej 7 litrów przy 120, 8 przy 140, ale na korzyść jego będą przede wszystkim przemawiały wyższe prędkości. 180, 200 na godzinę, gdzie będzie palił już o 50% mniej niż spalinowe odpowiedniki konkurentów i tym ten samochód moim zdaniem wygrywa.
Ile byś mu dał? Ja jemu daję 9. To jest pierwsze auto, któremu daję 9, bo uważam, że technicznie jest już bardzo fajnie zrobione, że ja wiem, że niektórym może ten diesel nie odpowiadać, natomiast uważam, że jest po prostu jest dobrym pomysłem dla tych, którzy, tak jak powiedziałem, lubią szybko, ale lubią też ekonomicznie i nawet już nie chodzi o samo wydawanie pieniędzy na paliwo, tylko o czas. Ja nienawidzę tracić czasu na stacjach benzynowych, dlatego mnie to auto tym rozwiązaniem do siebie przekonuje. No, A Ty ile dajesz? ja myślę, że dałbym troszeczkę więcej, bo dałbym 9,5. Nawet? Auto zrobiło na mnie naprawdę dzisiaj duże wrażenie. No Ty jesteś fanem Audi. Ja jestem fanem Audi, sam posiadam S3, jak dobrze o tym wiesz, i ja mam benzynę. No wiesz, myślałem, że to będzie benzyna, mówię tak, ten diesel, sceptycznie podchodziłem. Naprawdę zrobił na mnie wrażenie ten samochód. Na mnie też. O ile zazwyczaj nie lubię samochodów, które coś udają, nie lubię wydechów, które coś udają, to tutaj ma to sens i jest ze sobą naprawdę Bardzo dobrze ładnie zgrane, połączone, co daje bardzo fajny rezultat. Tak jest. I nie mówimy tylko dlatego, że partnerem materiału jest Audi Select, bo my tylko reklamujemy Audi Select, a nie ich samochody.